Cześć, tu itd. Sylwia z tej strony. Zapraszam na nowości, tym razem to papier skrapowy. Po naszych ostatnich 2 kolekcjach kwiatowych z fiołkami, niezapominajkami, jak również po grafikach inspirowanych fantastycznymi pracami Catherine Klein, wszystko to obuchało kolorami. Przyszedł czas na trochę takiego spokoju. Pomyślałam sobie, że to fajny czas na shabby chic. Za oknem mamy pogodę taką sobie, mało słońca, wszystko wydaje się takie trochę szare, trochę brudne, mało śniegu. I kto wie, może właśnie brak tego ostatniego spowodował, że pomyślałam o stylu shabby chic. Z całą pewnością nasza ostatnia kolekcja shabby chic na papierze skrapowym była inspirowana przyrodą. Wśród dzisiejszych naszych nowości znajdziecie więc zestaw do scrapbookingu w 4 zaproponowanych przez nas kolorach, 4 pojedyncze arkusze, przepiękny szablon, tekturkę z jajkami oraz 3 starsze, które świetnie tu pasują. Sam styl został wymyślony przez projektantkę Rachel Ashwell do wystroju wnętrz, ale myślę, że możemy się nim bawić też w przypadku skrapu. A kolor shabby, lekko przybrudzone, wyblakłe i sprane, mają przedstawiać ślady zużycia, ale dzięki temu są wspaniałym, eleganckim i niedominującym tłem dla bieli, która jest głównym kolorem shabby. 4 wiodące papiery są pełne motywów roślinnych. Nie mogło zabraknąć niebieskiego. Ale już klasyczny shabby kremowy zastąpiłam zielenią. Na dole stron napisy w języku angielskim. Nie mogło też zabraknąć w zestawie pudrowego różu. Gąszcz motywów na papierach pozwala na swobodne obracanie nimi. Ciężko się tu dopatrywać dołu czy góry strony. Tu z kolei wersja w szarości. Na tym papierze zebrałam wszystkie 4 główne motywy razem. Wszystkie kolory świetnie się uzupełniają i można je spokojnie ze sobą mieszać. Pozostałe papiery to tak naprawdę tła w 4 kolorach. Mamy więc kropeczki, bardzo neutralne gałązki, które mogą pasować do wielu projektów, oryginalne paski, które można używać zarówno w pionie, jak i w poziomie, klasyczne dla shabby motywy kwiatowe na deskach, tym razem jako tła, więc bardziej stonowane, ale też szlaczki w różnych szerokościach, które myślę, że mogą się przydać. A na koniec w zestawie urocze wianuszki, które zachęcają wręcz, aby coś do nich dołożyć. Może szyfon albo jakiś kwiat z formiranu. Kolorów tym razem jest nieco więcej, ale one doskonale do siebie pasują i razem się uzupełniają. Zobaczcie sami. Mamy tu fiolet, więcej odcieni szarości, ale też beż, jakiś krem. Jedno jest pewne, wszystko do siebie fajnie pasuje. Tak się prezentuje zestaw do scrapbookingu. Ponieważ w tym samym czasie przygotowywałam kolekcję do decoupage, postanowiłam na pojedynczych arkuszach zaprezentować zające. Szczególnie, że niektóre z nich bezpośrednio wzorniczo nawiązują do kolekcji albo do stylu shabby. Tym razem w wersji czarno-białej. Ale nie ukrywam, że najpierw powstały kolorowe grafiki zajęce. Tu w takim stylu rustykalnym, z elementami architektury w tle, utrzymane w odcieniach brązu. A w tym przypadku bardziej współczesna wersja wianków w różnych kolorach, aby nikogo nie ograniczać. Zające mają w sobie też więcej koloru. W nowościach też piękny szablon i jajka na tekturkach do mediowania. Zmediowane przez Aszę to esencja tego stylu. Obok tekturki z jajkami do rozdania wybrałam duże i małe rameczki, które również świetnie w skrapie się odnajdą. A przy okazji myślę, że ucieszą obdarowanych. Szablon Asza wykorzystała od razu przy robieniu kartki. Ten uroczy motyw pochodzi z 1820 roku. A sama kartka? To kwintesencja stylu shabby. Mamy więc i deski z motywami kwiatowymi, i wieniec, w tle szablon, ale też przepiękną kompozycję kwiatową. Tym razem Asza połączyła róż z szarością, ale równie dobrze można tu zastosować w tle papier różowy.
Wystarczy dodać jajko i mamy kartkę wielkanocną. Ten róż sam w sobie z dodatkiem elementu wycinanego w kolorze białym już świetnie wygląda. Papiery są tak zaprojektowane, że można nimi obracać, nie wskazując, gdzie jest dół, a gdzie góra. Dzięki temu daje to wiele możliwości. Przyznam się, że zachwycają mnie te zmediowane na styl szabi tekturki. Fantastycznie podkreślą ten styl. Oczywiście świetnie odnajdą się tu wszelkiego typu białe wycinanki, czy w postaci kwiatów, listków, czy jakichś elementów architektonicznych. Fantastycznie będą wyglądały różnego rodzaju wyciski, które w połączeniu z rameczkami czy wycinankami pozwolą zbudować jakieś ciekawe, bardziej złożone kompozycje. Ale tak jak wspominałam, to też możliwość bardzo minimalistycznych aranżacji. Tu księżyc w nowiu. Tu kartka wielkanocna z wykorzystaniem tekturki. A papier w połączeniu z wykrojnikiem daje też szansę tematom bardziej niszowym, na przykład dla wielbicieli koni. Z pewnością biel uzupełni tę kolekcję. A czy to będzie tekturka, wycisk czy wykrojnik, to już od Was zależy. Kochani, bardzo jestem ciekawa Waszej opinii na temat tej kolekcji. Zapraszam Was do komentowania. Tradycyjnie już czekamy na Wasze komentarze do godziny 19. Wtedy wybierzemy 3 osoby, do których wyślemy nasze nowości. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w imieniu całego ITD. Cześć!